Partnerem odcinka jest bank Crédit Agricole, który życzy Państwu wspaniałych wrażeń podczas zwiedzania świata i podczas oglądania niniejszego programu. Buenos dias, moi drodzy. Buenos dias z Buenos Aires. To nasz ostatni poranek w tym mieście. Ostatni w trakcie tego wyjazdu, bo zamierzam tutaj wrócić i to nie na dni 2, lecz na znacznie dłużej. Fascynujące miasto. No ale Urugwaj wzywa, więc zaraz stąd wyjedziemy. Ale jeszcze chwilę, nacieszmy się tym widokiem. Wspaniałe miejsce. Jeśli oglądaliście pierwszy odcinek z Buenos wyłącznie, to musicie wiedzieć, że tam właśnie mamy historyczne centrum. Tam mamy Pałac Prezydencki i Plac Majowy. I dosłownie kilkaset metrów zupełnie inna przestrzeń. To był kiedyś port, no bo Buenos jest miastem, można powiedzieć, morskim. No co prawda ma połączenie wodne poprzez estuarium La Platy, ale ona jest niezwykle szeroka i wpływa do oceanu. Więc ten port, który tu był, przestał pełnić swoje funkcje. Całą przestrzeń zrewitalizowano i postawiono tutaj zupełnie nową dzielnicę. To się nazywa Puerto Madero. Bardzo piękna przestrzeń. Pójdę jeszcze kawałek dalej. Trudno się z Buenos rozstać, ale to, co zobaczymy dalej, będzie równie wspaniałe. Co będzie, to będzie, a na razie jeszcze Buenos. Jak trudno Cię opuścić. Puerto Madero postanowiono poszerzyć. W związku z tym usypano wielką, sztuczną wyspę. Na La Placie, bo ten mały fragmencik wody to jest niejako fragment ogromnej całości, która jest za ową wyspą. No ale jak to w historii Argentyny? Przyszedł kryzys, więc na razie niczego tu nie budowano. Była to kupa gruzu. Wyspa nic. Ale z czasem owa wyspa zarosła. A kiedy wyspa zarosła, to sprowadziły się tutaj różne dzikie ptaki, wcześniej niewidywane w mieście. No i kiedy już wtedy kryzys się skończył, to postanowiono, dobra, to my tu nie budujemy nic, zostawiamy to tak, jak jest, bo dzięki temu mamy rezerwat biosfery niemal w środku miasta. I rzeczywiście zrobiono z tego rezerwat. To się nazywa Costanera Sur. Tam są takie ścieżki spacerowe, można chodzić, można jeździć rowerami. Gdyby tam pójść dalej dużo, to byśmy stanęli przed tym ogromem La Platy, wielkie estuarium. No zresztą dzisiaj je jeszcze zobaczymy. Ale na tejże promenadzie mamy coś, co jest również pieczęcią tutejszego ulicznego jedzenia. Mianowicie choripan. Skrót od dwóch słów. Chor, czyli chorizo, i pan, i chleb, czyli kiełbasa i chleb. I to się tutaj przygotowuje na ruszcie, ale ważne są również dodatki. Spójrzcie, przeróżne. Czyli mamy, zacznijmy od tego, sos majonezowy, mamy pomidory, mamy cebulę i paprykę zakwaszoną, mamy bakłażany wcześniej zgrillowane, mamy dużo cebuli, ale najbardziej klasyczny dodatek to jest ten, czyli chimichurri, pietruszka, czosnek, oregano prawdopodobnie. Chimichurri ma różne postacie, ale zawsze chodzi o coś drobno posiekanego z oliwą albo olejem i octem. I ten. No i właśnie za chwilę coś takiego pokażę Wam w przekroju. Tak właśnie, moi drodzy, wygląda choripan w całości. A teraz dokonam pewnej dekonstrukcji, byście mogli zobaczyć to z bliska i dokładnie. Kiełbasa. Przygotowana tak jak we Włoszech czy w Hiszpanii.
U nas się kiełbasy grilluje w całości. We Włoszech, w Hiszpanii i tutaj zawsze się je przecina wzdłuż na pół, żeby to było cieńsze i bardziej chrupiące. Kiełbasa, jak widzicie, nie jest paprykowana. Nam się, zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Nam się słowo chorizo kojarzy z hiszpańską paprykowaną kiełbasą. Tymczasem tutaj chorizo oznacza w ogóle kiełbasę. Są też takie paprykowane, ale są też takie bardzo nasze kiełbasy przypominające. No to nie jest kiełbasa w stylu wiejskiej, to jest kiełbasa fermentowana, ale bez papryki. Zresztą, jak czytałem, można w tym się doszukać również polskich wpływów. Tu mieszka wielu potomków Polaków, niegdysiejszych imigrantów, no a Polak jak gdzieś jedzie, to kiełbasę chce na miejscu mieć. No i teraz, jak już powiedziałem, te dwa dodatki, chimichurri i owa cebula z papryką lekko kwaśna. No i teraz niestety z powodów estetycznych ja muszę w to wbić swoje zęby. Nie będzie to wyglądało ładnie, ale apetycznie. Czy nie ładne może być apetyczne? Może. To jest właśnie na to dowód. Świetne. Choripan. Przepraszam. Choripan zaspokoił moje wyobrażenia o nim. To jest super dobry street food. Ta sama dzielnica miasta, co przed chwilą, Puerto Madero. To właśnie stąd odpływają promy do Urugwaju. Jesteśmy przy terminalu należącym do niebagatelnej linii Colonia Express. Colonia, ponieważ to jest prom Buenos Aires, Colonia del Sacramento. To są nasze bagaże. Jest tego trochę, ale to nie znaczy, że mamy w środku smokingi, stroje do konnej jazdy, bryczesy i tak dalej. No to jest po prostu sprzęt, widzicie, to jest bardzo ważne. Kolega Mario na przykład ma tutaj wszystkie swoje utensylia. Rejs będzie trwał mniej więcej 1,5 godziny. Nie wiem, co się uda zrobić na promie. To jest przedmiot obronno podpierający. Wspaniała laseczka. Zobaczcie, można tym sobie przysunąć różne rzeczy, jak są daleko. Można się bronić na pampie, jak cię otoczą armadillos, czyli pancerniki. No w każdym razie jest. To jest moje. No i idziemy. Czy coś się na promie uda nagrać? Nie mam pojęcia. To jest nasze przeznaczenie promowe teraz. Wpłynęliśmy na La Platę. Z powodów bezpieczeństwa Capellino zostawiłem w środku. Bardzo wieje, ale jest ciepło i przyjemnie. Nazwa miasta, które opuszczamy, Buenos Aires, czyli dobre powietrze. Rzeczywiście jest dobre. A teraz sama La Plata. Pełna nazwa to Rio de la Plata, czyli Srebrna Rzeka, albo też Rzeka Srebra. Tak naprawdę nie jest to jedna rzeka, bo jest to największe na świecie estuarium dwóch ogromnych południowoamerykańskich rzek. Jedna z nich to Parana, a druga to Urugwaj. Estuarium ogromne tak, że u ujścia do Oceanu Atlantyckiego, a ma ono kształt lejka, więc w tym najszerszym miejscu ma mniej więcej 220 km szerokości. Kolor zawsze taki sam, lekko mętny, ale to przez muł, który nanoszą owe dwie wcześniej wymienione rzeki. Czy tu jest srebro? No tu nie.
Ale jak Hiszpanie tu przypłynęli, no to jak się poruszali w głąb kontynentu? Nie było dróg, jedyne drogi to była woda, więc dopłynęli stąd aż do Boliwii, a tam srebra nie brakuje. No i moi drodzy, to zajmie nam godzinę z hakiem. Za chwilę Kolonia, a my płyniemy. A propos srebra, Argentyna, Argentina, Argentum. Tak, Hiszpanie odnaleźli swoje Eldorado i El Argento. W roku 1494 Hiszpania i Portugalia zawarły traktat w Tordesillas. To było już po pierwszej wyprawie Kolumba, a ów traktat dotyczył podziału między te dwa królestwa Nowego Świata. Ów Nowy Świat był jeszcze praktycznie Europejczykom nieznany, ale językowy i kulturowy wynik tego podziału w Ameryce Południowej działa dotychczas, no bo to, co przypadło Portugalii w Ameryce Południowej, do dzisiaj mówi po portugalsku, czyli Brazylia, a to, co przypadło Hiszpanii, czyli praktycznie cała reszta, mówi po hiszpańsku. Ale to miejsce jest nieco inne. No, jak wiecie, jesteśmy w Colonia del Sacramento. Jeszcze parę godzin temu byliśmy w Buenos. I w roku 1680 Buenos już istniało jako bardzo ważne miasto kolonialne hiszpańskie nad La Platą, ale tutaj przypłynęli Portugalczycy właśnie w 1680 roku. Dowodził nimi niejaki Manuel Lobo, czyli wilk. I postanowił założyć miasto konkurencyjne po drugiej stronie La Platy dla Buenos. No i tak zrobił. Dzisiaj to jest Urugwaj, bo to panowanie Portugalczyków było tutaj dość krótkie. Miasto przechodziło z rąk do rąk, ale ślady owej bytności portugalskiej są do dziś widoczne, choćby w architekturze. Jak już wspominałem, miasto przechodziło z rąk do rąk. Najpierw Portugalczycy, potem Hiszpanie, potem znowu Portugalczycy i tak bardzo długo, aż w końcu Portugalczycy przez Hiszpanów zostali wyrzuceni. Ale ta historia sprawiła, że to jest jedyne miasto w całej Ameryce Południowej, które jest mieszanką dwóch dawnych styli w architekturze: portugalskiego i hiszpańskiego. Bo jak się przyjrzymy kolonialnym miastom tutaj, to one są albo hiszpańskie, albo portugalskie, a to jest miksem. Po czym poznać, że coś postawili Hiszpanie, a coś Portugalczycy? No spójrzcie na ten budynek. On ma dach spadzisty, graniasty, zatem to jest sprawka Hiszpanów. To wszystko, co ma dachy płaskie, to zrobili Portugalczycy. Po co Portugalczycy tak się tutaj pchali? No, mówiłem o tym nieco na promie. La Plata i połączenie rzeczne również z Brazylią. Chcieli z Brazylii transportować różne dobra i poprzez to miejsce, z którego jest bardzo blisko do oceanu, omijać hiszpański monopol handlowy w Buenos. No ale finalnie sprawę przegrali. Kolonia stoi, jest wpisana na listę UNESCO i byłem tutaj 20 parę lat temu podczas mojej pierwszej i jak dotychczas jedynej wizyty w Urugwaju. Ta jest druga. Jestem tutaj dosłownie 20 minut po raz drugi. No i konstatacja świeżutka. Czy coś się przez te 20 lat zmieniło? Jeśli chodzi o wygląd samej kolonii, nic, bo czymże jest 20 lat wobec długości dziejów? 1680 rok. Wtedy Manuel Lobo założył to miasto. Bazylika Najświętszego Sakramentu, która jest podniesiona do rangi katedry, to najstarsza świątynia w całym Urugwaju. I w ogóle jest to jedna z najstarszych parafii w całym rejonie La Platy.
Postawili ją niedługo po tym, jak tutaj przybyli Portugalczycy właśnie, ale forma nie jest oryginalna. No, zostało to zniszczone wiele razy. Raz, kiedy na przykład Hiszpanie oblegali miasto, ale w XIX wieku składowano proch za zakrystią i uderzenie pioruna spowodowało pożar. No i trzeba było to znowu odbudowywać, no więc to ma formę znacznie późniejszą niż z XVII wieku. No i to jest w zasadzie główny plac, no bo w portugalskim, ale i w hiszpańskim mieście przy głównym placu są dwie rzeczy. Jest świątynia katolicka i restauracje. My nie będziemy jedli tutaj, ale będziemy jedli w pobliżu. Widzieliście niemal puste uliczki, bo tych uliczek jest dość sporo, ale teraz widzicie, że jest to bardzo popularne wśród turystów miasto. Maleństwo, ale wpisane na listę UNESCO. Więc jeśli będziecie w Urugwaju, będziecie w okolicy, to kolonia wzywa. My tu jesteśmy tylko przejazdem niejako. Nas z kolei wzywają kolejne miejsca. Więc jemy i jedziemy. Ale jeszcze podczas jedzenia się zobaczymy. Nie jemy pod kościołem, jak widzicie. Nawet jak się jest turystą, to warto zjeść coś w miejscu nieprzeznaczonym niemal wyłącznie dla turystów. Tam tak było, tutaj tak nie jest. 500 metrów dalej lokal nazywa się El Portón i jest tu wszystko to, o czym marzyłem, wszystko to, co pamiętałem, wszystko to, o czym śniłem, myśląc o Urugwaju. Zobaczcie, no, w pewnym sensie to, co jest tutaj, to jest to samo, co w Argentynie. Mianowicie chorizo, morcilla i różne kawałki mięs zrobione na sposób asado, czyli upieczone na parizi, na ruszcie, ale podawane w takim podgrzewaczu. To właśnie pamiętałem z Urugwaju, więc jak ja gadam, to nie wystygnie, to nie jest tylko dla mnie. Natomiast to może wystygnąć. Pikania. Pikania, czyli niezwykle rzadki rodzaj cięcia wołowego w Europie. To jest, jakby to chcieć na polski przetłumaczyć, to jest okrywa krzyżowa albo też krzyżowa z tłuszczem. Co jest tutaj najważniejsze? No właśnie to. Ten kawałek wspaniały tłuszczu, a tłuszcz, jak wiecie, jest nośnikiem smaku. No i najczystsza forma, tylko nieco chimichurri w kieliszku tanat. I ukroję sobie w całości razem z ową tłuszczową warstewką. Tutaj jest coś poza solą. Oregano mianowicie. Pikania to jeden z moich ulubionych rodzajów wołowego cięcia. Moi drodzy, w kieliszku jest tanat. Tak naprawdę to ta podróż dzisiejsza i to, co się później wydarzy, to jest podróż szlakiem mojej dawnej, serdecznej znajomości i szlakiem urugwajskiego wina. Zatem o tanacie i o całej reszcie związanej z tutejszą winiarską potęgą mowa jeszcze będzie. Na razie cieszmy się chwilą w Colonia del Sacramento. Zaraz stąd wyjeżdżamy. Zaraz. No, po spożyciu tego wszystkiego. Salut. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest bank Crédit Agricole, w którym otworzyć można pełne wyjątkowych korzyści konto dla Ciebie Prime. Karta Visa Signature, którą dostaniecie do konta, jest świetnym kompanem do podróży po całym świecie. Zapewnia ona na przykład dostęp do saloników lotniskowych Priority Pass, w których można się zrelaksować i przekąsić co nieco przed podróżą. A w ramach usługi concierge
asystent pomoże Wam zaplanować podróż, czy też podpowie, gdzie się wybrać, aby spróbować specjałów lokalnej kuchni. Kartą Visa Signature można też płacić we wszystkich walutach bez prowizji za przewalutowanie i za darmo wypłacać gotówkę z bankomatów na całym świecie. Konto dla Ciebie Prime to oczywiście nie tylko karta przydatna w podróży, ale także wiele innych korzyści na co dzień. Koniec kącika partnerskiego. Przedmieścia Montevideo i Bodega Carao. Tak naprawdę pierwsza poważna bodega w historii Urugwaju. Jestem tutaj również z jej powodu, ale przede wszystkim z powodu człowieka, którego miałem okazję poznać, którego niezwykle lubię. I oto i on. To jest, drodzy Państwo, Javier Carao. Welcome, my friend. Javier, how many years? At least 10. 10. A Krakowia? No, maybe a little bit less. That's great to see you. That's great to see you. You're looking fantastic. And you know, because time is playing very good with us. Thank you for your invitation. Thank you for the possibility to be here. Thank you. And we can go into the shade because Of sun is coming. course, of course. Après vous, monsieur. W kieliszku mam skarb tej ziemi, czyli Tanata. A pierwszym człowiekiem, który w moim życiu dał mi do spróbowania Tanata i opowiedział mi, czym to wino jest, był właśnie Javier. Javier, your family, it is a 10 generations of winemakers in Spain, in Catalonia, and here in Uruguay. And if I remember well, the Tanat producing now, very well known now as a solo variety, is also because of your familiar activity. Is it right? It's, as you say, in Uruguay had the Tanat since 1870s, but using it for mainly table wines, blended with some other varietals Yeah. for table wines. But we started doing in 70s some studies and tests with the Tanat, producing less and doing some defoliage in order to get more ripeness. Yeah, yeah. The most important thing for any varietal is ripeness. And in case of the Tanat, it's very important to have fruit, red and ripe. And that is the secret to get better wines, and also to be patient and to put them in barrels to wait for a smoother wine. So when we started, maybe the people were saying, but Tanat is too aggressive, as you see in some parts of France, southwest France, that the wines are aggressive. But Yes, it's blended. There is no solo Tanat in France, if I remember. Well, well, maybe few. maybe a little few, like Chateau Montous, Chateau okay. Bouscazet, Okay. Alain Bromont. Okay. He started with straight Tanat. Because of you. Well, we met in '86, and we were, and the appellation, the Madiran, Yeah. doesn't allow only Tanat, but he did it, Only. and it was very successful. And for us, it was a good opportunity to offer something different, something new, with an old varietal, French origin, but try to get more smooth wine, more round wine, more friendly wine. And when you see this wine, it's 100% Tanat, but it's very friendly and Yes. good color, but it's not aggressive. And that's the secret for a good wine.
First of all, you are very friendly, so your wine must be friendly as well. I jedna bardzo ważna rzecz. To wino jest przyniesione z lodówki. Wino w temperaturze pokojowej. A co jeśli w pokoju jest 26 stopni? Czerwone wino, zwłaszcza latem, również należy schładzać. Let's make a toast, I think. Sure. Thank you for Welcome. Polish flag. Thank you for Polish flag. Well, I learned to love Poland and the Polish people. Really, it was something that I didn't visit. My first visit was in 2000, I think. And after that, I went every year I remember that. to visit different cities and doing tasting together with some other producers, but not from Uruguay, from Alvaro was there for cooking. Remember Alvaro, that? yes. Alvaro. Alvaro. from Colonia del Sacramento, I think. yes. Drodzy Państwo, tyle wspaniałych historii. Nie nagadamy się dzisiaj. A w każdym razie nie bójcie się, nie o wszystkim będziemy mówić do kamery. Jesteśmy tutaj w czasie naszego przedwiośnia, a więc w tym miejscu mamy jesień i jest już koniec zbiorów. Winnice są w rejonie Violetas, Canelones, 20 parę kilometrów stąd. I tutaj przyjeżdżają winne grona. Tutaj są oddzielane od szypułek, miażdżone, a następnie w takich tankach odbywa się w kontrolowanej temperaturze proces zarówno fermentacji, jak i proces maceracji. Jak widzicie, to jest jeszcze ze skórkami. To właśnie w tych skórkach jest najwięcej garbników i najwięcej tanin. I chodzi o to, żeby to wino, a chodzi tu o tanat, nabrało właściwego smaku. Ono w tych tankach jest do 10 dni i musi nawet kilka razy dziennie być przepompowywane. To jest wino, które jest powszechnie znane w Urugwaju, ale również trafia do Polski. Więc pamiętajcie, jeśli kiedyś w kraju naszym, nad Wisłą albo nad Odrą otworzycie sobie tanata, to niech te obrazy właśnie stąd również przyjdą Wam do głowy. Jest niezwykle przyjemnie połączyć osobę, połączyć miejsce razem z końcowym produktem. Piwnica, a w niej rzecz jasna beczki, zarówno nowe, jak i stare. Beczki pochodzące z Francji, ale zrobione z dębu zarówno francuskiego, jak i amerykańskiego. Dojrzewa w nich m.in. tanat. I w przypadku tego szczepu, jeśli chcemy zrobić tanata solo, jest to niezwykle ważne, ponieważ tanat potrafi być w ustach bardzo agresywny. To niezwykle taniczne wino. Zatem ono musi spędzić spory czas w beczkach, by nabrało ogłady, by nabrało harmonii. W nosie to są przeważnie czerwone owoce, to jest skóra, to jest również kakao, ale dopiero po, w tym wypadku, kilku latach w beczkach to robi się harmoniczne i gładkie wino. Co jest bardzo ważne w przypadku tanata, mianowicie fakt, że szczep ten ma w sobie bardzo wysoki poziom polifenoli, czyli przeciwutleniaczy. To jest coś, co działa niezwykle pozytywnie na nasze zdrowie. Oliwa ma polifenole, ale czerwone wina również, a tanat jest w tym mistrzem. Ale żeby był to tanat dobrze wychowany, wymaga czasu. A jeszcze jedna informacja. Ta najstarsza część piwnicy pochodzi z roku 1895. Gracias. Przy stole mamy również brata Javiera, to jest pan Ignacio.
to jest ta sama generacja, ale mamy również kolejną generację winiarską. Carao Marcos Melevavino, czyli syn Javiera. That's a Chardonnay. Chardonnay, 100% Chardonnay, but two different fermentations. The first is fermented in French oak and with batonnage and so on. So Yeah. it's more body, more complexity. And the other one is 50% fermented in stainless steel. So there are two wines, different wines fermented separately, and then we do the blend and we bottle for the second fermentation inside the bottle. Brzmi wspaniale, pachnie też pięknie, a napiję się tego za chwilę, bo mamy tutaj dużo jedzenia. Mamy empanady, czyli miejscowe pieczone pierożki, mamy miejscowe wędliny, mamy chleb, mamy po prostu bardzo przyjemny obiad w winiarni. I want to thank you very much because, you know, it's not only nostalgic visit to me, but it's also I'm still keeping connected well with your job, with Uruguayan wine. From the very beginning, I was feeling that it's something which I love, and that love is even growing. Even with the distance. Even with a distance. Gracias. Gracias, señores. Na zdrowie. Na zdrowie. Salut. To był równie wspaniały, co intensywny dzień. I w dodatku dla mnie niezwykle wzruszający. Bryza z nad La Platy smaga mą twarz, słońce zachodzi, a tutaj, idąc po Rambli, widzimy światła Montevideo. W to miasto zagłębimy się w kolejnym odcinku, ale teraz wieczorne wprowadzenie, które tak naprawdę pozwoli lepiej zrozumieć urugwajską duszę. Zmierzam do miejsca, które zapisało się złotymi zgłoskami w annałach tutejszej kultury. Chodzi o bar Tanga. Właśnie w tym miejscu od XIX wieku działał legendarny lokal Fun Fun, ale parę lat temu budynek zburzono, postawiono nowy. Wszakże w tym samym miejscu bar o tej samej nazwie działa dalej. W dodatku specjalnie dla nas wystąpi tutaj chyba najbardziej rozpoznawalny urugwajski artysta związany z tangiem. Szanowni Państwo, lokal jest w nowym budynku, ale wystrój jest ten sam. Wiele rzeczy zachowanych, również bar. Tutaj kiedyś śpiewał sam Gardel, a w tej chwili śpiewa tutaj najwybitniejszy urugwajski artysta tanga Nelson Pinedo. Nelson, ¿por qué todo el mundo piensa que el tango es solo argentino? Bueno, buenas noches. Es un error pensar eso, pero sí, lo que pasa es que los argentinos tuvieron o hicieron más difusión que los uruguayos a lo largo de la historia. El tango comienza a principios de siglo en las dos orillas del Río de la Plata. Buenos Aires, Montevideo y Rosario, una provincia de Argentina. Acá hubo muchos cultores del tango. Acá tenemos como nacimiento al más grande, que es don Carlos Gardel. Acá tenemos, hoy justamente que estamos grabando este video, hoy se cumplen 129 años del nacimiento de Gerardo Matos Rodríguez, autor de La Comparsita, el tango más famoso del Uruguay. Este lugar donde estamos
tiene 130 años. Bar Fun Fun, un lugar maravilloso que tenemos en Montevideo y en el Uruguay, donde yo soy artista de este lugar desde hace 35 años. Y en este mostrador, que estamos apoyados, este mostrador estuvo apoyado don Carlos Gardel, cuya foto está autografiada detrás del mostrador. Acá tenemos unos cultores tremendos de tango, como decía anteriormente. Tenemos a Julio Sosa. Por eso digo siempre que el tango nació en las dos orillas simultáneamente y en Rosario, pero acá también tuvimos y tenemos una historia muy grande de tango. El autor del vals más famoso del mundo el vals se llama Desde el Alma y la autora es Rosita Melo, uruguaya. La comparsita, como ya te había dicho, y la milonga más famosa se llama La Puñalada, de Tintín Castellano. Es para pensar un poco lo del tango, nacido aquí también, ¿no? Drodzy Państwo, historia tanga to jest encyklopedia Britannica, jeśli chodzi o objętość. Y con toda la gente. Gracias. Conserva aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decir, percanta que has hecho de mi pobre corazón. Yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y estás en toda parte, pedazo de mi vida, una ilusión feliz.